W poprzednim odcinku ruszyliśmy do Turynu, by odnaleźć ukryte DNA mojego Fiata 500 Giardiniera. Stanęliśmy przy biurku samego projektanta Dantego Giacosa. Jednak prawdziwa zabawa zaczyna się dopiero teraz, bo w tym odcinku zobaczycie, co przywieźliśmy z Turynu, jak to wysłaliśmy do Polski i przede wszystkim w jaki sposób sam sobie udowodniłem, że duch Fiata 500 jest nadal obecny w Turynie. Jest i Giardiniera, słuchajcie, po raz kolejny spotykam piękną Giardinierę we Włoszech, no fantastycznie. Czyli jednak te korzenie tutaj są. No i dobra, teraz już słuchajcie, troszeczkę spokojniej, trochę mniej euforii, bo oboje zareagowaliśmy bardzo wybuchowo, widząc tą żółtą Giardinierę, ale trudno nam się dziwić, słuchajcie. Szukamy DNA Fiata 500 i nagle przejeżdża Giardiniera, rozumiecie? Giardiniera, niezwykła 500, Giardiniera, więc nasza reakcja była w pełni uzasadniona. Ale teraz już troszeczkę spokojniej. Jesteśmy na Piazza Castello i to jest bardzo ciekawe miejsce, bo ostatnim razem jak tutaj byliśmy, to trwał Autosalon Torino i tu na tej płycie, tu i tam porozstawiane były wszędzie nowe samochody, na przykład Grande Panda, na przykład Renault 5, ale co tam Renault 5? Szukamy dalej śladów Fiata 500. A w międzyczasie zachęcam Was do subskrybowania tego kanału, co wpłynie na jego rozwój. Dzięki! Słuchajcie, wracamy z pizzą. Jestem już strasznie zmęczony, bo jest 22:40, wstaliśmy dzisiaj o 3 rano, ale popatrzcie, co trafiliśmy dosłownie w drodze do hotelu. No to jest niemożliwe. Kolejna Giardiniera w zasadzie w ciągu kilku godzin. Ja przez całe życie, przez te wszystkie moje wyjazdy do Włoch spotkałem 2 razy Giardinierę i jeszcze jak wylicząc naszą, no nie liczę jej, więc 2 razy przez te naście lat i dzisiaj kolejne 2 w ciągu kilku godzin. No to jest dowód na to, że to miasto naprawdę aż samo pcha nam te samochody przed kamerę, także jestem mega rozemocjonowany i nagle dostałem masę energii i nie wiem już co więcej powiedzieć, bo to jest naprawdę wspaniałe uczucie spotykać Giardiniery na mieście, w samym centrum Turynu. No a teraz dopiero dostrzegam, że tu jest chyba sklep z częściami do Fiatów i do 500 przede wszystkim, bo jest tutaj przód z 500 i sklep się nazywa frtuning.it, czyli .it, więc pewnie w poniedziałek tu wpadniemy zobaczyć co mają. Może coś ciekawego wyhaczymy do naszej Giardiniery, ale no jest wspaniała. Dobra, teraz to już naprawdę idziemy do hotelu, bo trochę czasu minęło. No bez sensu tak przy niej stać. A może jednak ma to sens. Nie, dobra, idziemy. Ale jutro zobaczę, czy stoi dalej. Słuchajcie, stała się rzecz magiczna. Byliśmy w jednym z tutaj turyńskich antykwariatów w celu poszukiwania różnych fajnych rzeczy i znalazłem to. Książka z okładką czerwoną Giardinierą. Dokładnie taką, jaką wczoraj spotkaliśmy wieczorem. I słuchajcie, jedną spotkaliśmy w ruchu ulicznym, drugą spotkaliśmy stojącą w bocznej ulicy. Teraz znajduję to. No to jest jasny znak, że to miasto naprawdę żyje motoryzacją, a zwłaszcza Fiatami 500, więc no to jest naprawdę niesamowita historia. Ale ta historia się jeszcze nie kończy, bo zaraz wsiadamy do pociągu, mam bilety, o, cyk, jedziemy do Seppi Motorinese. Chcemy kupić ekspres z lat 60., ikonę designu, która nawet znajduje się w Nowojorskim Muzeum Sztuki MoMA. Także mam nadzieję, że się uda, że będzie warta swojej ceny i będzie kompletna, bo na tym mi najbardziej zależy. Także czekamy na pociąg. Ciśniemy. Udało się, wyszliśmy, już tutaj nie chciałem nagrywać we wnętrzu mieszkania tego pana, który nam sprzedawał, ale no mamy, słuchajcie, mamy to, udało nam się kupić, jest piękna. Moi drodzy, La Pavoni Euro Piccola z pierwszej serii, 61 rok. Będzie co robić zimą, żeby przywrócić jej pierwotny blask.
No i jest ekspres La Pavonia Europiccola, ale tutaj małe sprostowanie, bo jak się okazuje, Francesco zapewniał nas, że jest to rok 61. No ja przyznam się szczerze, że nie znam się na tego typu ekspresach i szukam różnych informacji w internecie, ale wcale nie jest łatwo je znaleźć. Natomiast zasugerowałem się tym, że ekspres ma brązową podstawę, co sugeruje, że jest to jeden ze starszych modeli. No i dopiero w pokoju, po rozebraniu dolnej podstawy, która jest gumowa, tutaj spodem, okazało się, że jest to najprawdopodobniej jednak 77 rok, a nie 61, więc Francesco się znacząco pomylił, no ale tak to się właśnie kupuje stare rzeczy we Włoszech. Z samochodami jest bardzo podobnie. Włosi, jeśli coś dla nich jest stare i jest ciężkie, ma dużo metalu, to potrafią sprzedać tam każdą bajkę. No dla mnie jest to ciężka, bolesna lekcja, ale z drugiej strony, jak sobie na niego teraz patrzę, to cieszę się w sumie, że go mam, bo jest kompletny, wszystko w nim działa, nie brakuje żadnej części, więc będę się nim na pewno cieszył. Trzeba go po prostu wyczyścić, wypolerować i będzie można go używać. Ciekawa wtyczka, zastanawiam się, w których latach takie wtyczki były montowane. No nic, no i to jest właśnie, wiecie, i właśnie. To jest właśnie taka sytuacja, która zmusi mnie do tego, żeby zgłębić wiedzę na temat tego ekspresu i zobaczymy, czego się dowiemy. Ale to już będzie kolejny odcinek, kolejna historia. Teraz pozostaje mi go spakować i przetransportować do Polski. A jak? O tym się dowiecie za chwilę. No i masz, trzeci dzień naszej turyńskiej przygody i poszukiwania korzeni Fiata 500. No nie jest tak, jak sobie to wszystko wyobrażaliśmy. No dlaczego? Może tego nie widać, ale leje jak z cebra i teraz na szczęście stoimy pod dachem. Wieje wiatr, jest zimno. No i niestety Turyn nas uczy pokory i czasami nie jest, to wszystko nie układa się nam tak, jakbyśmy bardzo tego chcieli. Czasami po prostu dostajemy coś w zamian. No i nie udało nam się dzisiaj wejść na tor Pista Cinquecento. Zostaje nam zwiedzanie Lingotto od wewnątrz. No ale cóż, tak to jest w życiu. Nie zawsze jest różowo i kolorowo i słonecznie. Trzeba cieszyć się tym, co nam los daje. Ale myślę, że to jest dobry symbol. To jest taka informacja dla nas, gdzie chyba miasto daje nam znać, że musimy tu przyjechać jeszcze raz. Udało nam się wejść na rampę spiralną. No dach może jest zamknięty, ale na szczęście rampa jest dostępna nawet tutaj z wnętrza galerii. Wiecie co? To naprawdę robi wrażenie. Wyobraźcie sobie te tysiące Fiatów, które tędy zjeżdżały, gotowe, zmontowane, wyjeżdżały po prostu gotowe do transportu. Ilość tego betonu i ten architektoniczny majstersztyk
trudne słowo, no robi naprawdę wrażenie. Mimo wszystko cieszę się, że udało nam się tutaj dotrzeć. Poszliśmy spiralą, rampą na samą górę. No tor jest dzisiaj faktycznie zamknięty i nie ma możliwości, aby na niego wejść. Natomiast tutaj, w tej przestrzeni możemy dowolnie sobie filmować i robić zdjęcia ten tor. No i widzimy go z nieco innej perspektywy. 2 lata temu, jak byliśmy na tym torze, podziwialiśmy go na zewnątrz, a teraz widzę zakręt od wewnętrznej strony. Skąd wiem, że to zakręt? No bo znajdujemy się na końcu budynku, a tor jest owalny i ta płaszczyzna, którą tutaj widzicie, no to po prostu widać doskonale, że mamy do czynienia z wirażem. Przechył jest niesamowity, ciężko to ująć na nagraniu, natomiast to pokazuje, jak ciężkim próbom poddawane było zawieszenie naszych kwiacików, którymi się poruszamy. Fantastycznie, w tej całej historii fantastycznie jest zobaczyć to z nieco innej perspektywy. Tak pewnie byśmy skończyli na górze i tego bym nie widział. No i popatrzcie, tak to wygląda. Tego nie widać tutaj, ale mamy faktycznie do czynienia z 3 warstwami. Na dole mamy espresso, potem czekoladę i na górze śmietankę. I co najważniejsze, tego napoju nie mieszamy. Jego pije się warstwowo po to, żeby czuć każdą z tych warstw z osobna. Absolutnie karygodnym jest wymieszanie tego razem, bo tracimy cały tak naprawdę urok tego napoju. Buongiorno. Ok, ritorno. Grazie. Ciao. Ci vediamo. No i już paczka wysłana, w zasadzie nie jedna, a tak jak mówiłem, 2. Od razu dostałem powiadomienie na aplikację InPost, że paczka już jest w drodze, także teraz czekamy kilka dni. I przesyłka powinna być w naszych Tychach wkrótce. Ostatnim razem zajęło to 7 dni. Moim zdaniem spoko, za tą cenę taniej zdecydowanie niż wysyłka bagażu rejestrowanego. Pakujemy bez problemu, wysyłamy i trzeba trochę poczekać, także widzimy się za parę dni. No i mamy ten dzień, w którym dostałem powiadomienie ze strony InPostu, że paczka, którą wysłaliśmy z Turynu tydzień temu, dotarła do naszego paczkomatu w Tychach, więc jadę sprawdzić, w jakim stanie są te paczki, ale zakładam, że wszystko będzie ok. Natomiast dlaczego jadę, a nie idę, mimo tego, że do paczkomatu mam bardzo blisko? W momencie, drugi próg zwalniający. Ops. Jedziemy, no bo te paczki przede wszystkim są 2, a jedna jest bardzo ciężka, bo jak wiecie, jest tam zamknięty Rambo, chciałoby się powiedzieć, jak mówił klasyk z pewnego filmu, ale jest tam umieszczone La Pavoni, więc zobaczymy zaraz. No. No i tak jak mówiłem, odbieramy paczuchę, zaraz zobaczymy, czy La Pavoni przeżyło ten transport.
Okej. Strasznie mi. O Jezu, jest! I druga. No i tu jest druga paczka. Nie mówiłem wam, co kupiłem. To jest materiał gdzieś tam na przyszłość. Ta paczka jest dużo bardziej ważna. Pakujemy do fury i jedziemy na garaż zrobić unboxing. Czy był to zły wyjazd? No skąd? Mimo tej ulewy i wtopy z rocznikiem warto było. Wspomnienia zostają. A po 100 tury.